Witam Was, moi drodzy. Tak, dzisiaj mamy kolejny filmik. Dzisiaj troszeczkę chciałem Wam opowiedzieć na temat parę takich olejków eterycznych, które są ogólnie, jedne są bardziej znane, jedne są mniej znane. Przede wszystkim chodzi tutaj głównie o to, że te, które pewnie już znacie, to przypuszczam, że część z Was może w ogóle nie wiecie, jakie one mają zastosowanie. A zastosowanie mają naprawdę bardzo szerokie i są popularnie stosowane właśnie przy różnych dziwnych rzeczach. Także na dzisiaj przygotowałem sobie tutaj 7 olejków, które chciałem po prostu z Wami omówić, żebyście mniej więcej wiedzieli, do czego można je stosować. Są to olejki, którym my ufamy na 100%, ponieważ wytestowaliśmy wiele różnych marek wcześniej i po prostu przy większości nie spełniały oczekiwania, które my mieliśmy co do tych olejków, więc może zaczniemy sobie od takiego olejku, który jest bardzo mało popularny, jednak ma naprawdę bardzo fajne zastosowanie. Jest to Ylang Ylang, moi drodzy. Ja tego olejku kiedyś też nie znałem, moja żona go już znała, ponieważ ona bardzo często używała go właśnie przy masażach. Ponieważ kiedyś była masażystką, właściwie dalej nią jest, ale nie wykonuje już tego zawodu. I po prostu miała też swój gabinet, gdzie masowała ludzi i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często właśnie używała olejku Ylang Ylang. Dlaczego ten olejek jest taki popularny? Ponieważ mało kto go pewnie zna. Tutaj przynajmniej u nas w kraju. Na zachodzie on jest bardziej popularny, tutaj u nas nie aż tak. Przede wszystkim ten olejek jest idealny, jeżeli żyjemy w świecie pełnym stresu. Czyli po prostu ciągle się czymś stresujemy, coś nas stresuje, ludzie nas stresują i tak dalej, i tak dalej. Ten olejek pomaga nam tutaj właśnie fajnie się tak energetycznie dopasować do tego wszystkiego. Bardzo często bywa używany przy atakach paniki, jeżeli takie występują, czyli jakieś nerwice, tego typu rzeczy. Również ładnie tutaj pięknie niweluje, dlatego on jest naprawdę super. Znajduje również zastosowanie przy depresjach. To też jest właśnie taki olejek, który po prostu pomaga nam przezwyciężyć te wszystkie niefajne rzeczy. Pomaga nam również wzmacniać naszą koncentrację i pamięć. Jeżeli po prostu szybko nas coś może rozproszyć, to wtedy właśnie Ylang Ylang jest bardzo fajnym olejkiem, jeżeli chodzi o te rzeczy. Dodatkowo poprawia również nasz sen, czyli jeżeli ktoś na przykład by nam zrobił wieczorem masaż i użył do tego Ylang Ylang, to będziemy dużo lepiej spać, sen będzie dużo fajnie głębszy, także to jest właśnie taki bardzo fajny olejek. Dodatkowo posiada jeszcze działanie przeciwbakteryjne. To jest Ylang Ylang. Naprawdę zapach jest również całkiem inny niż znamy je wszystkie. Jest taki fajny, subtelny, mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o Ylang Ylang. Dobrze, następny olejek, który przygotowałem, to jest mieszanka miłości. Tak, moi drodzy, to jest mieszanka miłości. Ona jest bardzo fajna, ponieważ ona już jest tutaj przymieszana z różnych takich właśnie innych olejków i jej zapach jest naprawdę przepiękny. Dosłownie jest taki odświeżający. Ciężko to po prostu opisać słowami, ponieważ jest to naprawdę bardzo fajna mieszanka, ale co ta mieszanka nam może tutaj dać? Rozpylając ją w domu, na przykład przez dyfuzor lub używając też przez inne sposoby, ponieważ zawsze możemy też używać jako dezodorantu i tak dalej, ale to za chwileczkę jeszcze Wam omówię, co możemy z nimi robić. Najpierw skoncentrujmy się na samych olejkach. Ona nam pomaga się również bardzo fajnie odprężyć. Bardzo często bywa używana, żeby poprawić klimat. Załóżmy wieczorem siadamy sobie z żoną, fajnie, gdzieś tam fajnie na sofie razem i chcemy sobie tam jakoś ładnie nasz wieczór spędzić, tutaj się zrelaksować. Wtedy taka mieszanka bardzo fajnie nam tutaj pomaga. Również jeżeli mamy w pracy jakieś stresujące sytuacje, tego typu rzeczy, które gdzieś tam musimy jakieś sprawy załatwiać, sprawdzi się również bardzo fajnie jako dezodorant, ponieważ, jak ja to mówię, przełamuje te pierwsze lody, ten zapach, który po prostu ona ma, wchodząc gdzieś już do czegoś, gdzie coś musimy załatwiać, już przełamuje te pierwsze lody tak zwane, które są i już ta rozmowa idzie płynniej, bardziej gładko, ponieważ no, zapachy mają w sobie to, że działają bardzo mocno na ludzi, na ich psychikę i czasem, kiedy ktoś jest bardzo zestresowany czy nieprzyjemny, to możemy już taką atmosferę rozładować właśnie przez używanie różnych zapachów, które do tego są stworzone. Także to jest mieszanka miłości. Dobrze, weźmiemy sobie tego teraz, którą tutaj mamy następną.
Mięta, moi drodzy, mięta. To wszyscy pewnie znacie miętę, kto by mięty nie znał. Rośnie popularnie w naszych wszystkich ogródkach. Czasem i na dziko rośnie, dzika mięta również bardzo często spotykana, szczególnie tutaj właśnie na Podkarpaciu występuje jej bardzo dużo. Ja tutaj się pierwszy raz w ogóle z dziką miętą kiedykolwiek spotkałem, ponieważ znałem tylko zwykłą miętę, ale okazało się, że rośnie tutaj dzika mięta, ponieważ w moich regionach wcześniej dzika mięta nie rosła. Przynajmniej ja jej nigdy nie znalazłem. Tego mięta, bardzo fajna roślinka ogólnie. Olejek z mięty, który tutaj mam, bardzo fajnie pomaga nam odstraszać przede wszystkim insekty. Jeżeli jakieś występują, to superowo tutaj na to działa. Mięta jest również używana w mieszankach i w takich maściach, pastach, kremach, olejach, które są stosowane przede wszystkim na bóle mięśni, na bóle stawów. Tutaj fajnie to pomaga to wszystko tutaj odprężyć, zrelaksować to wszystko. Bardzo fajnie również po zmieszaniu z olejem, ponieważ nie używamy nigdy czystych olejków eterycznych, to już powtarzałem wiele razy, tylko zawsze trzeba zmieszać z jakimś innym olejem. Możemy wysmarować sobie tutaj skronie, na przykład jeżeli występują bóle głowy. Dodatkowo działa przeciwbakteryjnie jeszcze. Można dodawać do past do zębów, jeżeli sami takie robimy, na przykład na oleju kokosowym, który wam też pokazywałem, te pasty, które my sobie sami robimy do zębów. Można wtedy tego dodawać. Chroni to również tutaj nasze zęby przed próchnicą, takimi innymi bakteriami, odświeża nam przede wszystkim oddech. W porównaniu, w takich badaniach, które również robiono, olejek miętowy po prostu wymieszany nawet i ze zwykłą wodą, zrobiony po prostu jako płyn do płukania jamy ustnej, tak to może nazwę, śmiało ta woda z miętą dawała rady nawet lepiej niż te gotowe płyny do płukania ust, które mamy na rynku, które są przeważnie bardzo pełne chemii, która po prostu nam nie służy. Także zwykła woda, nawet 1-2 kropelki mięty, zależy jaka ilość wody oczywiście, bo to trzeba wszystko dopasować, dodać sobie i możemy śmiało zapomnieć o po prostu takim do płukania ust, tym dziadostwem. Ja tego nie używam, do tego ja nawet gubię te słowa tutaj, ponieważ jest to bardzo, bardzo niekorzystne i lepiej sięgać po naturalne metody, które nam natura po prostu daje. Dodatkowo bardzo fajnie przy inhalacjach na przykład, czy nawet i przez dyfuzor, czy gdzieś nawet i na gorącą płytę, czy na garnuszek z wodą i wkroplić, postawić na kaloryfer, bardzo ładnie nam będzie parować i oczyszczać całe pomieszczenie z różnych bakterii, tego typu rzeczy. Przy przeziębieniach też bardzo fajnie tutaj pomaga, oczyszcza nos, zatoki. To jest właśnie typowe dla olejku miętowego. Ciekawostką jest również, że pomaga nam również obniżyć gorączki. Jeżeli występują gorączki, wtedy ściągamy skarpety, mieszamy go sobie z olejem kokosowym na przykład, można użyć też innego, można użyć z migdałów, można użyć jojobę i tak dalej i masujemy stopy, tutaj te doły z tego i tak zostawiamy. Wtedy pomaga nam to obniżyć gorączkę. To jest jako taka ciekawostka, to było dawno, dawno temu używane po prostu przy takich właśnie, jeżeli gorączki występowały, to też i w starych zakonach, w takim mnisi tego stosowali, właśnie to jest taka fajna metoda, jeżeli chodzi o olejek miętowy. Też bardzo fajnie się sprawdza, jeżeli zrobimy sobie taką maść, tutaj bym dodał jeszcze nagietka na przykład, do tego na trądzik i właśnie z miętą to razem połączyć, bardzo fajnie pomaga to wtedy również na trądzik. Kolejny, który tutaj mamy, to jest dobry sen. To jest również mieszanka, która jest sporządzona właśnie typowo przed snem. Tutaj krótko przed tym, nim pójdziemy spać, jeżeli sobie go rozprowadzimy po pokoju, używając na przykład dyfuzora, czy tego garnuszka z wodą, czy na piec, można sobie kropelkę zarzucić, jeżeli macie taki kaflowy, jak ja na przykład mam. Bardzo fajnie to tutaj pomaga nam zasnąć. Jeżeli mamy problemy ze snem, jesteśmy zestresowani, nie potrafimy się zrelaksować, to właśnie ta mieszanka jest idealna na tego typu problemy. Ona jest typowo tak stworzona, żeby była po prostu pod sen. Ten zapach automatycznie od razu nam obniży to całe, takie wiecie, tą całą nerwowość w środku i automatycznie się uspokoimy i będziemy się przygotowywać do snu, ponieważ ten zapach już działa na naszą podświadomość, że jest czas
spać, ponieważ występuje tutaj też i lawenda w środku, dlatego jest to też bardzo, bardzo fajna mieszanka, jeżeli chodzi o sen. Dobrze, co mamy następne? Następnie mamy patchoulę. Tak, pewnie też mało znany olejek. Ten zapach jest naprawdę unikalny i teraz bardzo śmieszna rzecz. Pierwszy raz w moim życiu spotkałem się z tym zapachem, kiedy poznałem moją żonę, tak? To już prawie drugi raz, tylko ilang poznałem dopiero później, jak mi kiedyś zrobiła mi pierwszy masaż, ale patchouli poznałem już pierwszego dnia. Dlaczego? Ponieważ ona używała jako perfumu czy dezodorantu sobie patchouli zawsze. To odkąd ją znałem, to zawsze patchouli musiało być, nawet jeszcze kiedyś jak tych olejków nie znaliśmy, to w Holandii kupowała takie w takich spajnych flakonikach były te olejki z takim jeszcze korkiem właśnie z patchouli, też bardzo drogie one tam były wtedy, ale no po prostu szukała czegoś, żeby było pewne, żeby to była prawdziwa patchoula. I ten zapach po prostu to już wiedziałem, gdzie ona jest, bo po prostu tylko podążałem za zapachem, ponieważ patchouli ma naprawdę bardzo, bardzo fajny zapach. I jeżeli go nigdy nie próbowaliście, to polecam wam spróbować sobie patchouli, ponieważ jest naprawdę niesamowity ten zapach tego. I działa nam tutaj przede wszystkim również antybakteryjnie, czyli na przykład używając jako dezodorantu, do czego jeszcze dojdziemy, co wam wytłumaczę, jak to zrobić, będzie hamować namnażanie bakterii pod pachami, które nie będą wydzielały tutaj tych różnych zapachów. Dodatkowo jeszcze tutaj odstrasza nam komary, czyli idąc w naturę mamy automatycznie tutaj obronę przed komarami, ponieważ one tego zapachu nie cierpią, działa przeciwzapalnie, hamuje nam również takie paskudne blizny i tak dalej, czy gdzieś byśmy się zadrapali, czy coś tego, rozcieńczony oczywiście tutaj, wtedy automatycznie pomaga nam, żeby lepiej się rana zrosła, nie będzie takich brzydkich blizn, też i na stare blizny również może tutaj pomóc, żeby je troszeczkę poprawić to wszystko. Także on ma tutaj takie bardzo, bardzo fajne zastosowanie. Działa jeszcze nam tutaj uspokajająco. Na zmarszczki również działa, ponieważ poprawia jędrność skóry, więc również mamy mniej zmarszczek, to coś bardziej dla pań. I uwaga, jest jednym z takich najlepszych olejków, które działają na egzemy i takie problemy skórne, które występują. To patchoula tutaj zdecydowanie jest jednym z tych najlepszych takich olejków, które na to pomagają. Także to jest patchoula. Bardzo fajny olejek. Następnie mamy mieszankę na przeziębienia. Okres przeziębień, jak wiadomo, jesień gdzieś tam kogoś przywieje, kto wcześniej oczywiście nie zadbał o swoją odporność swojego organizmu, tylko po prostu, no jak zawsze robił wszystko tak, jak nie powinien tego robić i po prostu coś nas gdzieś dopadło, coś nas rozłożyło, to wtedy właśnie taka mieszanka na przeziębienie idealna. Bardzo fajnie jest to tutaj stworzona, można ją rozpylać od razu, jak ktoś ma jakieś przeziębienie w domu, od razu bez niczego, tylko po prostu rozpylamy to po całym domu. Bardzo fajnie to tutaj wszystko działa antybakteryjnie, też oczyszcza od razu nos, te bóle głowy się zmniejszają, ponieważ to jest po prostu taka już gotowa mieszanka typowa na przeziębienia. Bardzo fajnie ona działa. No, ja jej tutaj na przeróżne sposoby już stosowałem, można i do kąpieli sobie dodać, jeżeli robimy kąpiel gorącą, żeby się wypocić, to tutaj do kąpieli sobie tego dodawałem, także tutaj zastosowań jest naprawdę sporo, można sobie pod nos dać, jak ktoś ma wąsa, oczywiście rozcieńczone zawsze pamiętajcie, ponieważ no, te olejki są bardzo mocne, one są bardzo mocno skoncentrowane, więc nigdy nie stosujemy nierozcieńczonych. I tutaj zastosowań, tak jak mówię, cała masa, inhalacje i tak dalej, i tak dalej. Tutaj naprawdę można to wykorzystać na wiele różnych sposobów. Kolejnym olejkiem, który jeszcze chciałem dzisiaj omówić, to jest drzewo herbaciane, tak zwany tea tree oil. Bardzo popularny, w apteczkach na zachodzie jest zawsze w środku. To jest taki olejek, który zawsze stoi w apteczce u nich. U nas do końca jeszcze nie tak popularny, co staramy się tutaj zmienić, żeby się stał bardziej popularny, ponieważ no, olejek z drzewa herbacianego ma tak gdzieś ogólnie potwierdzonych naukowo chyba ma ze 100 zastosowań.
Także jest to naprawdę sporo, jeżeli chodzi o to. Ja wymienię tylko może niektóre. Jako pierwszy to działa przede wszystkim przeciwzapalnie, przeciwbólowo, działa również na blizny, rany i tak dalej. Działa dezynfekująco, czyli jakieś zadrapania, tego typu rzeczy. Odstrasza nam wszelkiego rodzaju insekty, komary, kleszcze i nie wiadomo co jeszcze, czyli po prostu te wszystkie rzeczy, które byśmy nie chcieli, żeby na nas wlazły, to on je odstrasza. Dlatego on bardzo często też znajduje zastosowanie w bushcrafcie czy w survivalu, ponieważ ludzie go używają po to, żeby odstraszać wszelkiego rodzaju insekty, które mogłyby nas gdzieś tam ugryźć, urządlić i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli już jesteśmy przy tym, przy urządleniach, również bardzo fajnie tutaj działa. Załóżmy, ugryzł nas komar, czy coś innego, czy pszczoła, czy osa, czy nie wiadomo co jeszcze. Smarujemy to miejsce rozcieńczonym oczywiście, zawsze mówimy o rozcieńczonym. Wysmarować sobie to miejsce, gdzie nas ugryzło, od razu łagodzi tutaj świąt, pieczenie i tak dalej. Dlatego jest naprawdę niezastąpiony, jeżeli chodzi o te rzeczy. Również pomaga przy bliznach, żeby one ładnie, pięknie wyglądały, nie tak brzydko, żeby się ładnie to wszystko zrastało, także to tutaj też ma bardzo fajne zastosowanie, jeżeli chodzi o to. Posiada również właściwości przeciwgrzybiczne, dlatego też bardzo często jest polecany przy jakichś grzybicach skóry, paznokci, tego typu rzeczach, dlatego tutaj też ma bardzo fajne zastosowanie przy tym. Dodatkowo również znajdziemy go bardzo często w składzie różnych maści, kremów, jeżeli chodzi o reumatyzm, o bóle mięśni oraz przy nerwobólach, ponieważ występują czasem też nerwobóle, dlatego tutaj olejek z drzewa herbacianego znajduje się w składzie właśnie takich różnych maści typowo przeciwbólowych. Również znajduje zastosowanie, jeżeli chodzi o bóle zębów, ponieważ działa przeciwbólowo. Tego to też jest bardzo unikalny olejek. Ja tylko wymieniłem małą część jego działania, ale on naprawdę potrafi dużo, dużo więcej. I tak jak mówię, znajduje się w każdej apteczce. Gdzieś tam na zachodzie to bardzo popularne jest, szczególnie w Holandii na przykład. Dlatego żona zawsze też wcześniej, ja też kiedyś gdzieś poszedłem na pole, dziabnął mnie komar, coś tam swędzi. A ona już biegnie z tą buteleczką. No tam mieli taką inną firmę tego, już mówię, już wiem co to jest, olejek drzewa herbacianego, zaraz mnie smarowała, dlatego no naprawdę bardzo, bardzo popularny i warto też go włączyć do swojej apteczki. Teraz moi drodzy, przede wszystkim jak to używać? Używać możemy na wiele sposobów. Jako pierwszy dyfuzor. Inne rzeczy, inhalacje. Później co możemy robić? Możemy do garnuszka z wodą na kaloryfer, tak jak mówiłem. Można na gorącą płytę sobie, jeżeli macie piec kaflowy, 1 kropelkę, 2 rzucić, bardzo fajnie się to rozprowadzi. Można dodawać do swoich świec, jeżeli wyrabiacie swoje świece, tak jak ja, co wam pokazywałem, jak zrobić świecę z wosku pszczelego na drugim kanale, czyli żona szamana, nie szamana, żona. Taki kanał jest nasz drugi. To tam pokazywałem, jak zrobić świecę. Można również dodawać tych olejków eterycznych do świec. Podczas spalania takiej świecy te olejki będą się tutaj ładnie ulatniać. Tylko pamiętajcie, żeby wosk był około 60 stopni. Nie był bardziej gorący, nim dodacie olejki eteryczne do środka. Bo jeżeli wosk będzie za gorący, to wam od razu odparują i później świece nie będą pachnieć. Jeszcze lepiej jakby było ciut mniej niż 60, ale wosk zaczyna się szybko ścinać. Więc przeważnie gdzieś tak około 60 stopni jest to optymalna taka temperatura, gdzie to można dodawać. Kolejnie, co mamy jeszcze? Ponieważ z tych olejków będziecie mieli je zrobione w zestawie, czyli będziecie mogli sobie kupić jako zestaw. Jeżeli będziecie kupować jako zestaw, będziecie mogli sobie taki gratis na przykład wybrać. To jest medalion na właśnie typowe olejki eteryczne. On się tutaj otwiera w środku, można go otworzyć. Tutaj mamy taką małą, no nie wiem co to w sumie jest, taką gąbeczkę, tak to nazwiemy, że to jest taka mała gąbeczka, na którą możemy sobie teraz zakropić jakiegoś olejku. Wtedy to po prostu zamykamy i możemy sobie zawiesić na szyi i będziemy tutaj mieli takie bardzo fajne zapachy. Cały czas ze sobą, one występują w różnych opcjach, te medaliony, mamy jeszcze i taki medalion. To jest dodawane do takiego zestawu, jakbyście sobie chcieli kupić, to wtedy możecie dostać taki gadżet tutaj gratis do tego, to wam tutaj ta pani już doda, możecie też pisać, że będziecie chcieli taki gadżet, ona się pewnie z nami będzie i tak kontaktować,
co będziecie chcieli sobie wybrać. Dlatego to jest bardzo fajne. Możecie też, jeżeli nie chcecie akurat tych olejków, możecie sobie złożyć sami olejki gdzieś za 250 zł. Ta pani mówiła, to wtedy będzie po prostu dodawać jakiś tam gadżet do tego. Także to będziecie mieli kontakt tutaj z nią. Kolejna rzecz to są takie rulony. To jest właśnie bardzo fajne, ponieważ to sobie tutaj otwieramy, tutaj sobie nalewamy oleju. Tutaj akurat mam olejek z migdałów do środka. I po prostu wlewamy sobie tutaj 1, 2, 3, 4 krople, zależy jakie to chcemy mieć intensywne, jako perfum. Na przykład możemy sobie użyć tej paczuli i wtedy po prostu rano przed wyjściem tutaj ładnie się nasmarować, jedna, druga strona tym rulonem i będziemy pachnieć cały dzień bardzo fajnie, a jak wiemy paczula likwiduje też i te bakterie, które są tutaj się rozmnażają, więc będziemy po prostu cały dzień bardzo fajnie pachnąć, unikatowo. Można oczywiście użyć też i innych mieszanek właśnie do takich rulonów, sobie po prostu zrobić i naprawdę bardzo, bardzo fajnie się to sprawdza. Rulon jest na tyle dobry, że on nie zostawia aż tyle oleju na naszej skórze. Przez to jest to optymalne, ponieważ jeżeli weźmiemy to na rękę i tak nasmarujemy, to możemy mocno sobie pobrudzić ubrania i tego typu rzeczy. Jeżeli chcemy też na zmarszczki, można sobie też i po czole przejechać wtedy, żeby te zmarszczki również neutralizować, dlatego to jest właśnie zaleta tego rulonu, że on nie zostawia aż tak dużo tego wszystkiego. To jest rulon. Kolejną rzeczą, którą można jeszcze zrobić, to jest po prostu swój własny dezodorant. Taka buteleczka z atomizerem. To też przeważnie ta pani tam dodaje do takich zestawów, także to tam wszystko będziecie sobie mogli znaleźć. I teraz po prostu dajemy sobie tutaj wody ognistej 40%, możemy wziąć też i więcej, możemy wziąć 96%, 95%, co mamy pod ręką. Nalewamy, dodajemy tutaj 2-3 kropelki, tak, to wydaje mi się, że to jest takie optymalne, chociaż ktoś może chcieć więcej. Mi się wydaje, że więcej nie zawsze znaczy lepiej. I wtedy można sobie tutaj popryskać i wybieramy sobie, co chcemy użyć. Ja tutaj mam teraz zapach miłości w tym środku dodany, także pójdę zaraz do żony pełny miłości, będę ładnie pachnąć, na pewno będzie szczęśliwa. Także to można sobie zrobić po prostu swój własny dezodorant. Po co wydawać pieniądze na jakąś chemię, jak możemy zrobić to sami ze środków, które daje nam natura. I założę się z wami, że gdzie nie pójdziecie i użyjecie tych zapachów, szczególnie tych gotowych mieszanek, na przykład ten zapach miłości, to wszyscy będą się zastanawiać, co to za zapach. I to samo będzie z paczulą, ponieważ ona jest bardzo mało znana i mało kto ten zapach kojarzy, a jest naprawdę wyjątkowy. Jak zrobicie sobie właśnie taki oprysk, popryskacie się takim czymś, to na pewno większość ludzi będzie się zastanawiać, co to za perfum. I najśmieszniejsze jest to, że nigdzie go nie kupią, ponieważ takich perfumów nie ma. Trzeba je zrobić samemu. I to jest właśnie coś, co jest unikatowe i może zaskoczyć niejednego. To jest naprawdę bardzo fajne. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Jeżeli zrobicie większe zamówienie na olejki za sumę 350 zł, będziecie mogli sobie wybrać takie to oto super ozdobne buteleczki, które tutaj po prostu się odkręca. Tutaj mamy taki sztywcik i tutaj również można sobie robić swoje mieszanki z olei, gdzie załóżmy tutaj się wysmarować, czy też jako dezodorantu używać, czy coś nas dziabnie, po prostu to zabierać ze sobą. To takie bardzo fajne, estetyczne dla pań. Tutaj mam akurat, ja mam 2 rodzaje. Mamy jeszcze i taką. Ona ma jeszcze te pierwotne formy tych kolumn z tą kulką i z tą antenką. Dla ludzi, którzy są w temacie, to wiedzą, co te formy tutaj oznaczają, ponieważ my tego tematu jeszcze nie poruszaliśmy, ale ma to właśnie coś wspólnego z energią. Dlatego takie kulki z tymi antenkami bardzo często można zauważyć tu i tam jeszcze na starych budowlach i tutaj właśnie również mamy to samo z takim sztywtem, także są to bardzo eleganckie buteleczki, gdzie możemy sobie tutaj również zrobić swoje mieszanki. Te są dodawane do zamówień przy 350 zł, wtedy jest do wyboru, to ta pani się pewnie będzie z wami kontaktować, którą będziecie chcieli.
chcieli. Ilość jest oczywiście ograniczona, ponieważ nie jest aż za super dużo tych buteleczek, także kto będzie chciał skorzystać, ten może skorzystać. Także tak jak mówię, możecie wziąć sobie ten gotowy zestaw, możecie sobie sami też złożyć zestaw, ponieważ tych olejków w tym sklepie jest aż potąd. Naprawdę chyba cały asortyment, jakie są dostępne, jeżeli chodzi o te olejki, to te olejki pani ściągła właśnie do tego sklepu. No właśnie, tak składam ten film i patrzę, czegoś mi brakuje, moi drodzy. Zapomniałem jednej ważnej rzeczy powiedzieć do tych zestawów olejków, czy też jeżeli będziecie sobie sami składać zestaw za 250 zł, czy za 350 zł, będzie jeszcze dodany jeden olejek tutaj dodatkowo gratis do tego zamówienia, bo tak składam ten film, mówię, no czegoś mi tutaj brakuje, ale niestety ostatnio troszeczkę za dużo na głowie, za dużo rzeczy naraz się dzieje i gdzieś mi po prostu ta informacja odfrunęła. Także dograłem, teraz się zgadza wszystko. Sklepu i te olejki ja tutaj za nie mogę sam ręczyć, ponieważ używamy ich non-stop już od kilku lat i naprawdę do tej pory są to najlepsze olejki, jakie kiedykolwiek znaleźliśmy i które śmiało używamy do wszystkich zastosowań, do jakich olejki zostały przewidziane. Ponieważ olejek za 5-10 zł, to ja się trzymam od niego z daleka, ponieważ to już mi tutaj się bardzo dziwne rzeczy po takich olejkach działy. Przeważnie były syntetycznie robione, sztuczne. Nie polecam, trzymam się od tego z daleka. Co wy zrobicie, wasza sprawa. Ja tutaj mówię po prostu mój punkt widzenia i co już przeszedłem i co już przeżyłem przy takich tanich olejkach. Tego ja wam po prostu polecam te i macie je tutaj dzisiaj omówione szczegółowo. Także myślę, że poznaliście parę nowych właściwości tych olejków, ponieważ tak jak mówię, wybrałem specjalnie dwa, które są bardzo mało znane, a naprawdę robią robotę. Przynajmniej dwa, ponieważ no, może część z was nie znała i reszty też. Także ja wam życzę wszystkim miłego dzionka. Link do zestawu tych olejków, czy całą kategorię aromaterapii zalinkuję wam w opisie tego filmu. Znajdziecie tam również kod rabatowy, dzięki któremu będziecie mogli kupić to jeszcze taniej. Także ja wam życzę wszystkim miłego dzionka. Numer telefonu do tej pani też macie w opisie telefonu. Trzymajcie się. Hej!